Cześć, tu Bartosz Czeka ze strony universeofmemory.pl i .com. W końcu po wielu miesiącach zabieram się za obiecaną analizę badania Keto CTA, które wyszło, czy Keto CTA, jak ktoś woli, żeby było po ojczystemu, które zostało opublikowane w kwietniu tegoż to roku. Nie dość, że zostało opublikowane, ale wywołało z braku lepszego słowa niesamowitą gównoburzę, szczególnie w środowisku kardiologicznym, czy też osób, które generalnie kardiologią się interesują, jak prawdopodobnie wielu z Was. Wstępne wyniki tego badania były wodą na młyn dla zwolenników wciąż hipotezy lipidowej. Innymi słowy, że podwyższony poziom lipoproteiny LDL, czy teraz oczywiście po rozszerzeniu, odświeżeniu tej hipotezy, apolipoproteiny B jest odpowiedzialny za powstawanie blaszki miażdżycowe i też wywoływanie dużej części chorób układu sercowo-naczyniowego. Ja nie bez powodu wspominałem, kiedy proszono mnie, czy będę się wypowiadał na ten temat parę miesięcy temu, że będę się wstrzymywał z tym, aż nastąpi reanaliza, która była wiadomo, że nastąpi, tych wyników, dlatego że jeśli chodzi o te wstępne wyniki, coś tam z nimi było nie tak. I to jest jedna z tych rzeczy, które będę omawiać w odcinku. Ten odcinek to będzie istny kogiel-mogiel, na pewno będzie długi, zdziwię się, jeśli będzie krótszy niż 1 godzina. Bo w tym odcinku omówię oczywiście wyniki reanaliz badania Keto CTA. Dlaczego jest to, moim zdaniem, co najmniej siarczysty plaskacz w twarz każdego zwolennika hipotezy lipidowej. Mogę taki spoiler dać. Mieliśmy osoby, które miały lipoproteinę LDL powyżej 300 i miały jednocześnie regresję blaszki miażdżycowej. Coś, czego hipoteza lipidowa absolutnie nie przewiduje. Jest to jeden z wielu powodów, dla których jest po prostu kiepska, delikatnie mówiąc. Będę również mówić znowu z braku lepszego słowa, o prawdopodobnym wątku fałszowania wyników w ramach tego badania Keto CTA, tylko nie po stronie autorów, tylko po stronie autorów oprogramowania. Będziemy sobie mówić o fałszowaniu wyników badań dotyczących leków obniżających cholesterol, szczególnie statyn. Będę wspominał o kryterium falsyfikowalności, jak ono się ma do hipotezy lipidowej i różnego rodzaju hipotez naukowych. Będziemy sobie mówić o uczciwości naukowej, bo mimo że reanaliza już trochę temu wyszła, tych badań, która bardzo jasno pokazała wyniki niekorzystne dla każdego zwolennika hipotezy lipidowej i tego, że ten podwyższony poziom lipoproteiny LDL czy apolipoproteiny B będzie wywoływać miażdżycę, to nikt nie opublikował jeszcze sprostowania. Tak? Nikt jeszcze nie opublikował sprostowania, więc będziemy sobie mówić też o uczciwości naukowej, jak ugotować jajko na twardo w 2 minuty i jeszcze parę innych na pewno rzeczy. Bo ogólnie będzie to filmik, który oczywiście będzie się skupiał bezpośrednio na hipotezie lipidowej, na omówieniu tego badania, natomiast będzie obejmował na pewno całe mnóstwo wątków. Mała prośba do Was, zanim przejdę dalej. Jest nowy mikrofon. Mimo zmiany mikrofonu na poprzedni, wiele osób jednak narzekało na jakość dźwięku, więc mam takie dziwne teraz mikrofony, to się chyba krawatowe nazywa. Jak testowałem, to dźwięk jest zdecydowanie lepszy, ale koniecznie dajcie mi znać, czy przyjemnie się tego słucha. Możecie przeskoczyć do innego jakiegoś poprzedniego filmiku dla porównania i dajcie mi znać, bo chcę wiedzieć po prostu, czy nagrywać tym mikrofonem, czy jednak coś bardziej kombinować z tym poprzednim. Jak to mam natomiast w zwyczaju, najpierw zacznę oczywiście od podkładki teoretycznej. Czym jest dokładnie hipoteza lipidowa? W 2017 roku został opublikowany dokument Europejskiego Stowarzyszenia do Spraw Miażdżycy, który opublikował swoisty konsensus, który właśnie omawiał dokładnie to, czym jest hipoteza lipidowa. I dokument ten stwierdzał, że rozwój miażdżycy jest zależny w sposób logarytmiczno-liniowy od stężenia lipoproteiny LDL, albo mówiąc szerzej, od stężenia apolipoproteiny B. Apolipoproteina B, czy znowu trochę wężej, lipoproteina LDL są uniwersalnymi, przyczynowymi czynnikami, które wywołują miażdżycę. I to wszystko znaczy generalnie, że im wyższy poziom lipoproteiny LDL, im wyższy poziom apolipoproteiny B, tym szybszy rozwój miażdżycy. W tym wszystkim będziemy mieć również takie założenia, jak jeśli masz naprawdę wysoki poziom apolipoproteiny B czy lipoproteiny LDL, to nie ma mowy o regresji. Im dłuższy również okres ekspozycji na wysoki poziom lipoproteiny LDL i apolipoproteiny B,
tym intensywniejszy rozwój blaszki miażdżycowej. Innymi słowy, jeśli rzeczywiście masz wysoki poziom LDL czy apoipoproteiny B i będziesz żyć z nim długo, to nie ma bata, żebyś po prostu nie miał bardzo rozległej miażdżycy i statystycznie drastycznie podwyższonego ryzyka występowania różnego rodzaju incydentów sercowo-naczyniowych, powiązanych szczególnie oczywiście z miażdżycą. Sam konsensus został podjęty po analizie odpowiednio 2 milionów ponad uczestników, 20 milionów osobolat obserwacji, 150 000 incydentów sercowo-naczyniowych oraz analizy ponad 200 metaanaliz badań kohortowych, badań randomizacji mendelejowskich i badań klinicznych. Mamy olbrzymie ciało badań, które stoi za tym konsensusem i olbrzymią liczbę przeanalizowanych ludzi, przypadków i tak dalej. Więc jest to na pewno bardzo poważny dokument. Wiedząc oczywiście już, czym jest hipoteza lipidowa, dużo łatwiej jest o niej dyskutować, tak? Mamy już jakiś punkt odniesienia. Kolejnym etapem, zanim przejdziemy do samych wyników badań, jest wspomnienie o uwielbianym przeze mnie tak zwanym kryterium falsyfikowalności, o którym wspominałem w paru odcinkach. Jeśli interesuje Cię szerzej ten temat, to tutaj wrzucę na ekran tytuł artykułu, który popełniłem na ten temat, bardzo długi artykuł parę lat temu. On oczywiście będzie dostępny w tej sekcji literatura naukowa w pierwszym komentarzu pod filmikiem, jeśli ktoś chciałby przeczytać więcej na ten temat. Czym jest kryterium falsyfikowalności? Jeśli mówimy o jakiejkolwiek hipotezie, tezie, teorii, to ona musi mieć jakieś sztywne ramy, tak? Ona musi mieć po prostu różnego rodzaju kryteria, które umożliwiają jej analizę. I oczywiście, jeśli zaczynamy znajdować przypadki, które łamią założenia takiej tezy czy hipotezy, to sama hipoteza będzie albo obalona, albo, jeśli ktoś optymistycznie chce założyć, zawężona o znalezione wyjątki. I na tym polega ten popperyzm, jak to się ładnie nazywa od twórcy Karla Poppera, kryterium falsyfikowalności. Upraszczając jeszcze bardziej, jest to tak naprawdę szukanie dziury w całym, tak? Jeśli mamy taką hipotezę, która mówi, że wysoki poziom LDL czy apoipoproteiny B i długi czas ekspozycji na nią równa się rozległe miażdżyce, zawały itd., to oczywiście będziemy w stanie już dyskutować bezpośrednio z tymi założeniami. Warto jeszcze wspomnieć o moim zdaniem bardzo niedocenianym, a przynajmniej też chyba słabo znanym cytacie Alberta Einsteina. Einstein miał takie piękne powiedzenie, że żadna ilość eksperymentacji, żadna ilość eksperymentów nie jest w stanie udowodnić, że mam rację. Natomiast jeden eksperyment jest w stanie udowodnić, że się mylę. I chodzi o to w tym pięknym po prostu bonmocie Einsteina, że możemy w kółko powielać różnego rodzaju badania, które będą pokazywać to samo i traktować oczywiście tą replikację jako to, że to założenie, które mieliśmy na początku, ono jest po prostu w żaden sposób nieobalalne. Tak? To jest coś, czego nie można w żaden sposób podważyć. Natomiast Einstein słusznie zauważył, że wystarczy tak naprawdę często jeden eksperyment, który pokaże, że się mylimy, żeby pokazać, że nasza teza, nasza hipoteza, nieważnie jak pięknie brzmiąca, jest po prostu mylna. I mam nadzieję, że pokaże nie tylko, że to badanie dokładnie pokazuje błędność hipotezy lipidowej, ale również wiele innych wyjątków, zgodnie z tym po prostu naszym kryterium falsyfikowalności, które będę omawiać, również to pokażą. Omówmy więc zaledwie parę, bo tych wyjątków jest naprawdę mnóstwo, prawdopodobnie kiedyś po prostu, jeśli Was to ciekawi, nagram cały odcinek o tym, ale omówmy sobie parę wyjątków, czyli generalnie sytuacji, które bezpośrednio stoją w sprzeczności z hipotezą lipidową. Mieliśmy podane w tym konsensusie, że jeszcze teraz wysoki poziom lipoproteiny LDL czy apoipoproteiny B jest uniwersalnym, niezależnym czynnikiem sprawczym, tak, przyczynowym, powodującym miażdżycę. No, ale krytycy tej hipotezy zwrócili już tak naprawdę dekady temu uwagę na to, że jeśli to jest prawda, to co z żyłami? Stężenie cholesterolu w żyłach jest praktycznie takie same jak w tętnicach. Jednocześnie miażdżyca rozwija się praktycznie tylko w tętnicach. Nawet mamy eksperymenty, gdzie żyły przeszczepiano, wycinano i przeszczepiano je w miejsce tętnic i tam miażdżyca się rozwijała, mimo że nie była rozwinięta właśnie w żyle. No i tutaj oczywiście często następuje różnego rodzaju larum, że to jest przyczynowe, ale ty nie rozumiesz, co znaczy przyczynowość, tak? Bo przyczynowość tutaj znaczy, że to jest po prostu ważny czynnik, ale sam w sobie nie wystarczy. Zawsze mamy do czynienia z dwoma sytuacjami. Jeśli ktoś przyznaje, czy uważa,
że wysoki poziom apoipoproteiny B jest niezbędny do powstania miażdżycy, w takim razie hipoteza jest z miejsca obalona przez to, że w żyłach w porównaniu do tętnic ona się praktycznie nie rozwija. Ale jeśli zaczynamy szukać tak naprawdę wyjątków, zaczynamy pudrować, modyfikować tą hipotezę lipidową, że wysoki poziom apoipoproteiny B jest niezbędny do powstawania miażdżycy, ale sam w sobie nie wystarczy, no to nagle się okazuje już, że ta hipoteza chyba nie była dobra od początku, bo przy pierwszym zderzeniu z rzeczywistością trzeba zacząć pudrować jej nosek i tłumaczyć, dlaczego akurat w tym przypadku nie działa. Kolejną ciekawostką jest to, że mniej więcej połowa osób, która ląduje z zawałem w szpitalu, ma normalny cholesterol, to znaczy taki optymalny, którego się wymaga. Nawet do 20% osób, które lądują z zawałem, często z kolejnym zawałem, ma poziom lipoproteiny LDL poniżej 70. Ja będę omawiać akurat poziom lipoproteiny LDL u osób hospitalizowanych w osobnym odcinku w tym miesiącu. Jest to prawdziwa ciekawostka, łałytas swojego rodzaju. I znowu, jeśli to są te optymalne poziomy, już zaczyna być ciężko tłumaczyć, dlaczego w takim razie to jest jak rzut monetą. Tak? Statystycznie to jest rzut monetą, czy z normalnym cholesterolem będziesz mieć zawał, czy nie. Mamy coś, co w literaturze nazywa się, i swoją drogą bodajże autorem chyba tej nazwy był profesor kardiologii z Harvardu, tak zwana zapomniana większość, forgotten majority. On nadał nazwę zapomniana większość grupie osób, która osiągnęła docelowy poziom lipoproteiny LDL i wciąż miała kolejny zawał. Ta zapomniana większość jest nazywana większością, ponieważ nawet 70, w zależności od badania, 80% osób, która wejdzie na leki obniżające cholesterol, wciąż będzie mieć kolejny zawał. Co samo w sobie zaczyna nagle znowu kłócić się mocno z hipotezą lipidową. Jeśli obniżymy poziom lipoproteiny LDL, apoipoproteiny B do tych wartości pożądanych, to skąd biorą się te kolejne zawały? Kardiologia jako nauka wie, że mamy inne czynniki ryzyka. Jest tłumaczenie, że prawdopodobnie te inne czynniki ryzyka to powodują. Ale znowu wracamy do hipotezy lipidowej. Te inne czynniki ryzyka przy pięknym, idealnym poziomie lipoproteiny LDL są w stanie powodować zawały, to jaką wartość predykcyjną, jaką wartość diagnostyczną ma sam poziom LDL czy apoipoproteiny B? Pytanie wydaje mi się dosyć mocno retoryczne, ale każdy musi odpowiedzieć na nie sam. Podwyższony poziom LDL, apoipoproteiny B i długi czas ekspozycji na ten poziom sprzyja miażdżycy według hipotezy lipidowej, a jednocześnie praktycznie wszystkie badania kohortowe pokazują, że osoby z wysokim cholesterolem żyją dłużej niż osoby z niskim cholesterolem. I tutaj oczywiście wchodzi moje ulubione wyjaśnienie, że ty nie rozumiesz, to jest odwrotna przyczynowość. Po prostu jest wiele chorób, które zaczynają się objawiać w wieku późnym, które sprawiają, że poziom LDL, poziom apoipoproteiny B jest obniżony, natomiast tylko i wyłącznie stąd to wychodzi. I oczywiście jest to kawał koszmarnego tłumaczenia i bzdurnego tłumaczenia, bo z jednej strony jest wiele chorób, które obniżą poziom LDL czy apoipoproteiny B, ale w żaden sposób nie odejmuje to, czy nie powinno umniejszać cały czas hipotezie lipidowej. Jeśli te osoby stare mają ten wysoki poziom lipoproteiny LDL jednocześnie, czy całkowitego cholesterolu, i jednocześnie żyją dłużej, to stoi w sprzeczności z hipotezą lipidową, bo to są osoby, które niezależnie od wszystkiego powinny umierać zbiorowo na zawały. Jednocześnie żyją dłużej. Coś tutaj się nie zgadza. Logika nakazuje powiedzieć, że coś tutaj się nie zgadza, ale oczywiście mimo, że to jest wiedza, bym powiedział, przynajmniej w kardiologii, wydaje mi się powszechna, to nie przeszkadza to cały czas promowaniu hipotezy lipidowej. Według tej hipotezy wysoki poziom LDL i apoipoproteiny B ogólnie będzie uszkadzać naczynia krwionośne, będzie powodować uszkodzenie tętnic. Ale co ciekawe, pokazywałem w odcinku posty versus miażdżyca, że możemy sobie stworzyć takie fajne warunki u osób zdrowych metabolicznie, gdzie u tych osób poziom cholesterolu całkowitego, ale też jednocześnie apoipoproteiny B jest w stanie skoczyć nawet 50% w przeciągu paru dni. I mowa tutaj właśnie o postach, bo posty będą sprawiać, że będzie rosnąć poziom cholesterolu. Najdłuższe eksperymenty tego rodzaju pokazują, że ten poziom może mieć wysokie stężenie do 3 tygodni. Po 3 tygodniach postów zaczyna spadać. Generalnie można by pomyśleć, że jesteśmy w stanie przynajmniej w ciągu tych 3 tygodni zaobserwować jakiekolwiek uszkodzenia śródbłąka tętnic, pogorszenie funkcji tętnic, ale nie jesteśmy. Na tym polega kłopot, tak? Czyli mamy te w miarę izolowane warunki, że
apoipoproteina B i LDL rośnie, czasami znacząco, parędziesiąt procent, a jednocześnie to, co widać, to jest drastyczna poprawa praktycznie każdego możliwego markera kondycji tętnic. Zaczyna spadać ciśnienie, jest zwiększona produkcja tlenku azotu. Zresztą na to, że jest zwiększona produkcja tlenku azotu, jest również zwiększona mobilizacja progenitorowych komórek śródbłonka, które wnikają w śródbłonek i zaczynają naprawiać go. Jest zmniejszone przyleganie monocytów do swoich receptorów ICAM1, VCAM1 i tym samym przekształcanie w makrofagi, jeden z wielu elementów procesu miażdżycowego. Nie będę powtarzać tego, co powtarzałem w tamtym filmiku, bo tam przez parędziesiąt minut omawiałem ten cały proces. To jest jeden z takich wyjątków, który gdzieś tam znalazłem, już wielokrotnie go poruszałem. Ale znalazłem oczywiście też wyjaśnienie według zwolenników hipotezy lipidowej, że to nie jest dobry przykład, bo procesy miażdżycowe zajmują bardzo dużo czasu. I że 3 tygodnie nie wystarczy, żeby zauważyć te negatywne zmiany. Już oczywiście trzeba pominąć negatywne zmiany. My zauważamy niesamowicie pozytywne zmiany, tak? Czyli mamy podwyższenie parędziesiąt procent, jednocześnie pozytywne zmiany, niesamowicie pozytywne. Cała regeneracja tętnic następuje. Załóżmy, że zwolennicy hipotezy lipidowej mają rację i potrzeba na to dużo więcej czasu. Ale jednocześnie z kolei w tym filmiku omawiałem na przykładzie dziesiątek badań, chyba 50 minut omawiałem całość. Możemy po jednym posiłku bogatym w węglowodany zaobserwować upośledzenie funkcji tętnic, uszkodzenie śródbłonka, zwiększone przyciąganie monocytów do śródbłonka poprzez zwiększenie właśnie aktywności tych receptorów ICAM1, VCAM1. Jesteśmy w stanie zaobserwować procesy koagulacyjne. Krew praktycznie po jednym posiłku, po jednym podbiciu glukozy zaczyna się zagęszczać. I wytłumaczcie mi, bo jestem prosty człowiek. Jeśli 3 tygodnie nie wystarczą tego podwyższonego cholesterolu, żeby coś się działo w tętnicach i to jest argument za tym, że hipoteza lipidowa wciąż jest prawdziwa, po prostu my nie jesteśmy w stanie na żywo zaobserwować tego wszystkiego, bo to jest po prostu czasochłonny proces. Tak, bo średnio się szacuje, że te procesy miażdżycowe, one trwają 10, 15, nawet 20 lat. Ale jednocześnie jesteśmy w stanie zaobserwować praktycznie każdy patologiczny proces, który ma miejsce w procesach miażdżycowych po podbiciu glukozy po jednym posiłku. To pytanie, czy naprawdę ta hipoteza lipidowa jest taka dobra? Jeśli nie jesteśmy w stanie tego zaobserwować na żywo, a jesteśmy w stanie zaobserwować uszkodzenie śródbłonka, między innymi wszystkie te procesy patogenne po jednym posiłku bogatym w węglowodany, możemy zacząć porównywać grupy leków. Jeśli grupy leków obniżające poziom cholesterolu są takie skuteczne w zapobieganiu tej wtórnej prewencji na przykład, czyli zapobieganiu kolejnym zawałom, to czemu mamy takie grupy leków, jak inhibitory SGLT2, które omawiam tutaj, czyli mówiąc ogólnie flozyny, które są używane w leczeniu insulinooporności, stanów metabolicznych, które działają podobnie jak ketoza czy posty, czyli innymi słowy zwiększają u większości osób, chyba z wyjątkiem osób, które mają dużą otyłość, poziom cholesterolu, a jednocześnie mają dużo lepsze wskaźniki obniżania śmiertelności całkowitej, jeśli chodzi o choroby układu sercowo-naczyniowego, jak i w ogóle całkowitej śmiertelności, niż na przykład statyny. Czyli generalnie mamy leki, które podbijają Ci znowu 20, 30, 40% cholesterol, a jednocześnie patrząc porównawczo między tymi lekami, flozynami, a statynami są w stanie jeszcze lepiej obniżać, czy zdecydowanie lepiej obniżać śmiertelność z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego. Co z inną grupą leków, które omawiałem na kanale? Inhibitory fosfodiesterazy 5, czyli popularne leki na zaburzenia erekcji, które działają w uproszczeniu tak, że spowalniają rozkład tlenku azotu w tętnicach. Sama obecność tlenku azotu na odpowiednim poziomie gwarantuje m.in. mobilizację tych progenitorowych komórek śródbłonka, które są w stanie regenerować śródbłonek. Miażdżycę często się przedstawia jako taką, tak samo jak nowotwory, niegojącą się ranę, jest w tym dużo prawdy. I właśnie tlenek azotu jest jednym z sygnałów, jeśli jest na odpowiednim stężeniu, żeby te komórki progenitorowe śródbłonka były w stanie zacząć łatać te uszkodzenia. No i inhibitory fosfodiesterazy 5, one w żaden sposób nie wpływają na cholesterol. Jednocześnie, i to też będzie omawiane w osobnym jeszcze filmiku, mają wielokrotnie, nie jeden, nie dwa, nie będę psuć ile razy, ilekrotnie są lepsze, jeśli chodzi o zapobieganie chorobom układu sercowo-naczyniowego niż statyny, bo nie chcę zepsuć filmiku, ale powiedzmy, te są zdecydowanie lepsze, nie ruszając w żaden sposób cholesterolu. Innym argumentem, który podpiera hipotezę lipidową, jest analiza kohort osób,
które cierpią na hipercholesterolemię rodzinną. Mówi się, ok, te osoby, popatrz na nie, one mają wysoki cholesterol i dlatego umierają ogólnie częściej. I umierają częściej, jest to prawda. Tylko kłopot, znowu, to będzie jeszcze osobny filmik, bo też dużo osób pytało, te argumenty omijają bardzo często szerszą analizę, co to znaczy mieć hipercholesterolemię rodzinną. Bo to nie jest tylko kłopot z cholesterolem. Te osoby mają znacznie zwiększone ryzyko tworzenia się zakrzepów. Czyli generalnie koagulacja u takich osób jest upośledzona. No właśnie, a propos szukania tych wyjątków, jest niesamowicie ciekawe, że zwiększona śmiertelność, mocno zwiększona śmiertelność u osób, które cierpią na hipercholesterolemię rodzinną, występuje głównie w wieku młodym. Może by wydać się to szokujące, ale występuje głównie w wieku młodym. Mieliśmy takie fajne badanie, które dokładnie pokazywało to. Natomiast okazuje się, że osoby z tą chorobą, które nie umrą, będąc młodą osobą, żyją 5 razy drzwi tyle, ile osoby, które nie cierpią na hipercholesterolemię rodzinną, czyli nie mają podwyższonego cholesterolu. Co wydaje się trochę absurdalne, tak? Bo jeszcze raz, dłuższy czas ekspozycji na drastycznie podwyższony poziom apoproteiny B, czy znowu, mówiąc wężej, lipoproteiny LDL, powinien zawsze gwarantować, według tej hipotezy, zwiększoną liczbę zgonów. I tak jak mówiłem, przypadków, wyjątków tego rodzaju można mnożyć i mnożyć i mnożyć. Obrona dowolnej hipotezy powinna polegać na przedstawieniu argumentów, które są najlepszymi możliwymi argumentami, które odpierają wyjątki, tak? Jeśli my próbujemy znaleźć właśnie te według kryterium falsyfikowalności wyjątki, które zniszczą tą tezę czy hipotezę, a zwolennicy zaczynają je bagatelizować, te wyjątki, to znaczy, że sama hipoteza w sobie jest albo nie do obronienia w umyśle takich osób, albo według umiejętności wiedzy takich osób, albo sama w sobie jest najzwyczajniej w świecie do bani. I znowu, jest to coś, wydaje mi się, na co każda osoba musi osobno sobie odpowiedzieć. Kolejnym ciekawym wątkiem hipotezy lipidowej jest oczywiście, poza tym, że im wyżej, tym gorzej, w sposób, jak to podkreślono, logarytmiczno-liniowy, to im niżej, tym lepiej. Tak? Czyli generalnie, jeśli będziesz mieć zdecydowanie niższy poziom lipoproteiny LDL, to generalnie będziesz człowiekiem zdrowszym, który będzie żył dłużej. To nie jest tak, że nie ma badań, które to obalają, to po prostu są badania, które z powodu swojej niewygodności są absolutnie omijane. Była na przykład metaanaliza w roku 2021, która wzięła na tapet 35 randomizowanych badań kontrolnych dotyczących leczenia pacjentów z grupy ryzyka, czyli m.in. osób z cukrzycą typu 2, osób, które już przebyły zawały itd. itp. I wpływ tego leczenia statynami właśnie na poziom lipoproteiny LDL i to, jak ten poziom miał się do stanu pacjenta. Badanie, ta metaanaliza 35 badań kończy się dosyć zaskakującym, przynajmniej dla zwolenników hipotezy lipidowej, wnioskiem, że osiągnięte poziomy nie miały żadnego znaczenia i w żaden sposób nie korelowały jakby ze stanem zdrowia pacjenta i powinno się przemyśleć używanie właśnie poziomu lipoproteiny LDL jako tak zwanego celu zastępczego w badaniach. Trzeba podkreślić również, że w tym badaniu statyny miały pozytywny wpływ. Tak? Zastosowanie statyn miało pozytywny wpływ na zdrowie pacjenta. No i teraz można pomyśleć, że hej, jeśli kogoś nie interesuje dokładnie kardiologia, to mógłby pomyśleć, coś tu jest nie tak. Nie miało znaczenia, czy obniżyliśmy dużo, czy nie dużo czasami poziom lipoproteiny LDL, natomiast statyny i tak miały pozytywny wpływ. Czemu? To jest kolejny kłopot, jeśli chodzi o wysnuwanie wniosków bez szerszej wiedzy dotyczącej leków. Bo widzicie, statyny to nie są leki tylko obniżające cholesterol. Statyny między innymi są w stanie zwiększyć lekko produkcję tlenku azotu. Są w stanie zmniejszyć piki glukozy poposiłkowo. Tak jak mówiłem, te piki glukozy poposiłkowo bardzo ładnie na badaniach, których już jesteśmy w stanie zobaczyć wyniki po jednym podbiciu glukozy, po jednym posiłku, pokazywano właśnie, że jeśli ograniczymy piki glukozy, to będziemy ograniczać uszkodzenia tego śródbłąka. I statyny, o czym mało osób wie, są w stanie wpływać na ograniczanie pików glukozy. Statyny są lekami mocno przeciwzapalnymi, o czym też wiele osób zapomina. Innymi słowy, statyny mają działanie, jak to się ładnie mówi, pleiotropowe, czyli wielofasadowe, wieloczynnikowe. To nie są leki, które wpływają tylko i wyłącznie na cholesterol. One są sprzedawane jako leki, które obniżają cholesterol i stąd bierze się to pozytywne działanie. Natomiast są to leki, które mają działanie, właśnie jak to się ładnie mówi, pleiotropowe. I tak naprawdę tyczy się to praktycznie dowolnego leku, który wpływa na obniżanie poziomu cholesterolu łącznie z ezetymibem, tak, czyli lekiem, który będzie obniżać wchłanianie cholesterolu z jelit.
To nie jest tak, że on tylko działa w ten sposób, on ma również wiele innych działań. Ale znowu jest to jakiś tam wątek na osobny odcinek. Można pomyśleć, Bartek, znalazłeś jakieś badanie, ok, metaanaliza 35 badań, jest to dosyć mocny jakiś argument, ale nie przekonałeś mnie tym. Im niżej, tym lepiej. Więc jeśli Ciebie tym nie przekonałem, to może przekonam Cię tym, że same organizacje, które promują obniżanie cholesterolu, nie uważają, że sprowadzanie go do jakichś konkretnych celów ma sens. Przyjrzyjmy się wytycznym ustalonym przez AHA, czyli American Heart Association. Organizacja, o której wspominałem wielokrotnie w odcinkach. Jest to organizacja, która generalnie mówiąc ma taki bias, czyli lekkie odchylenie, jeśli chodzi o badania dotyczące leków. Szczególnie statyn. Przypominam, statyny są bestsellerem na świecie, jeśli chodzi o leki. Rynek jest obecnie wart $26 miliardów i szacuje się, że właściwie jestem pewien, że oni są też już pewni, że do roku 2030 będą dochody z tytułu tych leków przekraczać 30 miliardów globalnie. I AHA, trzeba pamiętać, ma jako sponsorów korporacyjnych praktycznie każdy duży koncern farmakologiczny. Jeśli ktoś oczywiście jest takim pięknoduchem, że uważa, że to nie ma wpływu w żaden sposób na funkcjonowanie takich organizacji jak AHA, mogę tylko przybić piątaka. Ja też lubię żyć w nieświadomości, na pewno wtedy łatwiej się funkcjonuje codziennie. AHA sama w roku 2018 wystosowała następującą wytyczną. Mimo że nie ma idealnego celu dotyczącego lipoproteiny LDL, to nasze wytyczne rozpoznają, że im mniej, tym lepiej. To jest trochę nie tak, prawda? Czyli generalnie im niżej, tym lepiej, ale nie ma konkretnego celu. Gdzie przypominam, że jeszcze parę lat wcześniej, jeszcze paręnaście lat wcześniej, cały czas była mowa, że jeśli na przykład masz już lipoproteinę LDL na poziomie 100, no to już jesteś w miarę bezpieczny, tak? Mimo że tak jak mówiłem, to będzie omawiane w osobnym odcinku, połowa osób właśnie z tym poziomem cholesterolu trafia do szpitala z zawałami. Więc generalnie sama AHA nie bardzo wierzy, że jest jakiś konkretny cel, więc żeby było jasne, to nie jest tak, że tylko ta metaanaliza z 2021 tak uważa. To już stwierdziła sama organizacja AHA 3 lata wcześniej. Ale generalnie im mniej, tym lepiej. Co jest o tyle zabawne, że jeśli będziemy przyglądać się dalej różnego rodzaju wytycznym dotyczących cholesterolu, na przykład omówienie wytycznych z roku bieżącego, czyli 2025 roku, porusza się właśnie ten wątek, że mimo że im niżej, tym lepiej, to widać na badaniach, że zdecydowane jest zmniejszenie korzyści obniżania dalszego poziomu lipoproteiny LDL, kiedy już jest niski. Po pierwsze, jeśli nagle się okazuje, że nie ma czegoś takiego jak ten idealny cel, tak, według AHA, oczywiście zbijaj, to LDL jako setka to jest minimum, jest sugestia, żeby zbijać poniżej 70 i im niżej, tym lepiej, a jednocześnie nagle się okazuje parę lat później, że no niżej to jest lepiej, ale jednocześnie są zmniejszone korzyści. No i oczywiście te zmniejszone korzyści są takie i nie porusza się tego w tych opracowaniach, że mniejszy poziom cholesterolu będzie bardzo ładnie korelować z zwiększonym ryzykiem zachorowania na nowotwory, ze zmniejszoną odpornością ogólnie immunologiczną, ale to są znowu wątki na osobny temat. Kolejny wątek, który koniecznie trzeba poruszyć i o którym powinna pamiętać absolutnie każda osoba, która chciałaby rozpocząć swoją przygodę z analizą badań z dziedziny kardiologii, ale też szczerze mówiąc wielu innych dziedzin, ale szczególnie kardiologii ze względu na opłacalność i powszechność stosowanych tam leków w życiu codziennym naprawdę dużego procenta społeczeństwa, jest to, że mamy do czynienia z olbrzymią ilością sfałszowanych badań, z olbrzymią ilością skorumpowanych naukowców, którzy są przekupywani przez koncerny farmakologiczne i trzeba o tym mówić otwarcie. Czyli to nie jest tak, że po prostu możemy sobie zacząć wesoło czytać różnego rodzaju badania, szczególnie dotyczące różnego rodzaju eksperymentów dotyczących stosowania leków, takich jak statyny, inhibitory PCSK9 itd. itp. Po prostu będziemy wierzyć, że dokładnie tak jak to, co czytamy w tym badaniu, to jest święta prawda. Czy mamy dowody na to, że są te fałszerstwa poza zdrowym rozsądkiem? No, mamy ich mnóstwo. Było takie badanie w 2010 roku, które właśnie pokazywało, że 85% badań, które były sponsorowane albo w których przynajmniej część pieniędzy dawały jako współudział firmy czy koncerny farmakologiczne, pokazywało pozytywny wpływ działania statyn. Te same badania nad tą samą grupą leków, które były sponsorowane przez państwo, pokazywały skuteczność tych leków na poziomie 50%. I powiedzcie mi, że to nie jest duża różnica. 85%, kiedy te koncerny zaczynają współfinansować badania,
Pomijam tutaj to, że bardzo często w ogóle sami naukowcy nie ujawniają różnego rodzaju konfliktu interesów. Ciężko takie rzeczy się naprawdę sprawdza w badaniach, ale kiedy, jeszcze raz, te koncerny współfinansują badania, to 85% badań dotyczących statyn pokazuje działanie pozytywne. Kiedy finansuje je państwo, to już jest rzut monetą. 50% to jest rzut monetą, czyli w jednym badaniu działa, w drugim nie działa. Czy to jest wysoka skuteczność statyn? To pytanie znowu zostawiam każdej osobie, która chciałaby mieć coś do przerzucia, ale jeśli ta statystyka Cię nie przeraża, to mam nadzieję, że następna Cię bardziej przerazi, jeśli chodzi o statyny. W kolejnej analizie, w której jednym z naukowców prowadzących była Lisa Barrow, pokazano, że jeśli wyniki badań wskazywały na przewagę testowanego leku, takiego jak statyny, to prawdopodobieństwo finansowania badania przez producenta tego leku było 20 razy wyższe niż przez firmę konkurencyjną. Jeśli wnioski lub interpretacja badania wskazywały, czyli opinie badaczy wskazywały na przewagę testowanego leku, to prawdopodobieństwo finansowania przez producenta tego leku było 35 razy wyższe. Innymi słowy, jak zawsze, podążaj śladem pieniędzy. Jeśli w jakikolwiek sposób naukowcy przyjmowali korzyści finansowe od firm czy koncernów farmaceutycznych w przeszłości, albo same koncerny farmakologiczne brały udział w finansowaniu badania, powinna się pojawić czerwona lampka ostrzegawcza. I pamiętajmy, to nie jest czepianie się. Pokazanie fałszerstwa dotyczącego jakiegokolwiek badania jest niesamowicie ciężkie, bo nagle się może okazać, że w bardzo prosty sposób można zgubić pacjentów, którzy przeczyli jakiejś hipotezie wstępnej postawionej na początku badania. Można zastosować różnego rodzaju p-hacking, jak to się nazywa w statystyce, różnego rodzaju modyfikacje statystyczne, których nie wyłapie 99% osób, które będzie czytać takie badanie, i różnego rodzaju inne manipulacje, które jeszcze raz sprawiają, że w praktyce jest praktycznie niemożliwe, albo przynajmniej niesamowicie ciężkie udowodnienie, że badanie jest sfałszowane. Dlatego wystarczy pamiętać, że jeśli mamy jakikolwiek ślad w różnego rodzaju badaniach, że firmy, koncerny farmakologiczne brały w nich udział, albo naukowcy ujawniają różnego rodzaju konflikty interesu, trzeba się mocno zastanowić, czy naprawdę warto zaufać wnioskom płynącym z takiego badania. Mówiłem, jakąś taką ogólną wytyczną jest to, żeby bardziej kierować się badaniami, które są sponsorowane przez państwo. Badania nad lekami to jest czarna strefa. Więc jeśli ktoś na przykład się zastanawiał kiedyś, dlaczego ja skupiam się w analizach porównawczych statyn nad innymi grupami leków, takimi właśnie jak flozyny, czy jeszcze raz te inhibitory SGLT2, czy inhibitory fosfodiesterazy 5, czyli tak naprawdę leki na zaburzenia erekcji, to powód jest bardzo prosty. Tam nikomu nie zależy na fałszowaniu tych badań, bo wiemy, że po prostu nikt praktycznie nie stosuje tych leków do leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego. I te leki nie są promowane i prawdopodobnie nigdy nie będą promowane do leczenia chorób czy zapobiegania powstawania chorób układu sercowo-naczyniowego. Właśnie dlatego stanowią taką fantastyczną grupę porównawczą. Tak, bo to jest dla producentów tych leków jakiś bonusik, że one coś tam robią z tym układem sercowo-naczyniowym. Natomiast jeszcze raz, i tak nikt nie będzie ich promował, bo to by była bezpośrednia konkurencja dla przecież już świetnie wypromowanych i świetnie spozycjonowanych leków, jakimi są m.in. statyny. To jest taki krytyczny, chociaż długi wstęp dotyczący różnego rodzaju słabości hipotezy lipidowej. Oczywiście, żeby było jasne, można by to godzinami ciągnąć. Naprawdę długie godziny można by mówić, jakie są kłopoty. Jeśli chodzi o choćby podany w tym dokumencie z 2017 roku dotyczącego konsensusu, dotyczącego hipotezy lipidowej, że lipoproteina D i apolipoproteina B ma związek logarytmicznie liniowy. Jeśli chodzi o powstawanie miażdżycy, to można by oczywiście pokazać, że różnego rodzaju metaanalizy, na podstawie których podjęto decyzje w ramach tego konsensusu, były sfałszowane same w sobie. Pomijały badania, które nie pasowały pod te hipotezy. Można by omówić, że 3 tak naprawdę główne badania, które próbowały znaleźć liniowość między poziomem lipoproteiny LDL czy apolipoproteiny B, a powstawaniem miażdżycy, nie pokazały żadnego związku, nie potrafiły udowodnić tego związku liniowego itd. itp. Natomiast, jak mówiłem, to są dyskusje na kolejne wiele godzin i prawdopodobnie prędzej czy później to omówię, bo czemu nie? Wydaje mi się, że z punktu widzenia zdrowia praktycznie każdej osoby, która gdzieś tam, tak jak ja, weszła już w ten wiek średni, późniejszy średni dojrzały, starczy,
tak, to jest to coś, co powinno nas jak najbardziej interesować i konsekwencje wyboru leków albo konsekwencje braku wyboru takich leków i to, jak będą właśnie wpływać na nasze życie. To są naprawdę ważne rzeczy. Przejdźmy do samego badania. Może nie do samego badania, do linii bazowej badania dotyczącego tej kohorty Keto CTA. Osoby, które oglądają ten kanał już od jakiegoś czasu, być może widziały filmik, który nagrałem w zeszłym roku. Link do niego znajdziesz tutaj w rogu, który nazywał się 5-letni postęp miażdżycy u osób na diecie ketogenicznej. On się mniej więcej tak nazywał. I to było badanie, które było tak naprawdę pierwszą częścią badań nad osobami, które mają właśnie bardzo wysoki poziom lipoproteiny LDL i tym samym apoipoproteiny B indukowany dietą. Czyli innymi słowy, to właśnie dieta sprawia, że mają tak wysoki poziom cholesterolu. I pierwsza część tego badania, tej całej sagi nazwijmy to, była opublikowana 28 sierpnia 2024 roku. I żebyś nie musiał skakać do tego filmiku, gdzie to omawiałem, omówię w skrócie, co tam pokazano. Mieliśmy do czynienia z kohortą osób, która miała średnią wieku 55,5 lat. Średni poziom lipoproteiny LDL w tej grupie osób na diecie ketogenicznej wynosił 272 mg na decilitr. Maksymalny poziom, czyli osoba z najwyższym tym poziomem lipoproteiny LDL, wynosił 590 mg na decilitr. Średni czas stosowania diety ketogenicznej u tych osób wynosił 4,7 roku, więc prawie 5 lat. Grupą kontrolną była grupa z kohorty Miami Heart z innego badania, gdzie średni poziom lipoproteiny LDL wynosił 123 mg na decilitr. Zdrowie układu sercowo-naczyniowego u tych osób oceniano metodą CCTA, czyli angiografia tętnic wieńcowych wykonana tomografią komputerową. I pokazano, że nie było różnicy, jeśli chodzi o blaszkę miażdżycową u osób, które miały ten średni poziom cholesterolu 272, a osobami z tej kohorty, gdzie ten poziom cholesterolu był zdecydowanie ponad dwukrotnie niższy, czyli 123 mg na decilitr. To był pierwszy raz, jeśli chodzi o tą kohortę, gdzie pokazano, nie ma absolutnie żadnej korelacji między poziomem blaszki miażdżycowej a samym stężeniem lipoproteiny LDL, czy mówiąc znowu szerzej, apoipoproteiny B. Kolejna rzecz, którą trzeba omówić, to są kryteria doboru osób do tej kohorty. Wiele osób, wydaje mi się, jest absolutnie przekonanych, że to były osoby w pełni zdrowe metabolicznie. Wydaje mi się, że błędem autorów jest to, że tak opisano to w badaniu, że nie są może w pełni zdrowe, ale że były to osoby zdrowe metabolicznie. Potem się okazało, że podczas prezentacji Dave'a Feldmana, więc jednego z tych głównych autorów i tak naprawdę pomysłodawcy samego eksperymentu, sam powiedział, że kryteria doboru są dużo luźniejsze niż większości osób się wydawało. I cytując, było 14 uczestników, którzy mieli hemoglobinę glikowaną na poziomie 5,7 do 6,1. 12 uczestników, ich było w sumie około 100 do jasności, 12 uczestników miało poziom glukozy nadczo od 100 do 116 mg na decilitr. 15 uczestników miało poziom białka reaktywnego C wysokiej wrażliwości, czyli HSCRP, od 1,05 do 1,8. I to jest szczególnie ciekawe. Samo HSCRP jest bardzo dobrym markerem pokazującym ryzyko powstawania chorób układu sercowo-naczyniowego. Różnica między białkiem reaktywnym C, czyli CRP, a białkiem reaktywnym C wysokiej wrażliwości, czyli HSCRP, jest to, że HSCRP jest między 1000 razy wrażliwsze. Tak, czyli jest to dużo czulsza metoda wykrywania stanów zapalnych. Szacuje się, że jeśli HSCRP wynosi mniej niż 1, to jest to niskie ryzyko powstawania chorób czy występowania chorób układu sercowo-naczyniowego. Od 1 do 2 ryzyko jest umiarkowane. Mieliśmy 15 osób, które miało HSCRP od 1,05 do 1,8. To nie jest tak, że cała grupa była niesamowicie zdrowa. Wiele osób, i wydaje mi się, że to na pewno będzie prawdziwe dla Was, na pewno było prawdziwe dla mnie wiele lat temu, wiele osób, może większość, może prawie wszystkie przechodzą na diety niskowęglowodanowe i ketogeniczne nie dlatego, że o nich usłyszały i stwierdziły: wow, wycięcie chleba jest fantastyczne i nienawidzę i tak makaronu z sosem na obiad. Większość osób trafia na diety ketogeniczne i diety niskowęglowodanowe dlatego, że jest chora. Czuje się fatalnie, czuje się źle, występują już albo jedna choroba, albo więcej chorób, albo nie daj Boże, pojawiły się już naprawdę poważne kłopoty zdrowotne. Dave Feldman w swojej prezentacji dotyczących właśnie reanalizy tych wyników badań z kohorty Keto CTA wspominał na przykład o Susan Bruni, wrzucając jej zdjęcie podczas prezentacji, pokazując, że ona była tak naprawdę chorobliwie otyła. Sama opisywała w ramach jakiejś prelekcji swoje doświadczenia z dietą ketogeniczną. W ramach
też osób, które miały, tak jak wspominałem, różnego rodzaju kłopoty zdrowotne, okazało się, że jedna z tych osób w tej kohorcie miała CAC, czyli ten stopień zwapnienia tętnic wieńcowych w okolicy 300, czy nawet powyżej 300. Zanim ruszymy dalej, warto podkreślić, to nie jest grupa osób, która była po prostu cacy absolutnie od A do Z, to była grupa osób, która przynajmniej częściowo miała kłopoty zdrowotne i dieta ketogeniczna była sposobem radzenia sobie z tymi kłopotami. I to będzie ważne szczególnie a propos wątków, które będę gdzieś poruszać na koniec filmiku, dotyczących, moim zdaniem, drugiej najważniejszej konkluzji czy wniosku płynącej z tego badania poza samą hipotezą lipidową. Zanim przejdę jeszcze dalej, taki mały off-topic, jako kolejna ciekawostka dotycząca różnego rodzaju tych korelacji. Podczas diet niskowęglowodanowych, czy diet ketogenicznych, czy postów następuje zmiana profilu tych cząsteczek LDL, czy lipoproteiny LDL. Generalnie ciało zaczyna produkować bardzo dużą ilość tak zwanych dużych cząsteczek LDL i spada znacząco ilość małych, gęstych cząsteczek lipoproteiny LDL. To jest ciekawostka, że właśnie bardzo często w badaniach porusza się motyw aterogenności, czyli zdolności do indukowania miażdżycy różnego rodzaju cząsteczek. I mówi się, że te duże cząsteczki, one nie bardzo są w stanie mocno indukować procesy miażdżycowe, ale te małe, gęste cząsteczki już jak najbardziej. Tylko w ciągu ostatnich paru lat wyszło całe mnóstwo badań. Ja tutaj wrzucę autorów i lata tych badań na ekran, które pokazywały brak jakiejkolwiek korelacji między dużymi cząsteczkami lipoproteiny LDL a powstawaniem miażdżycy czy blaszki miażdżycowej. Natomiast jak najbardziej takie korelacje występują, jeśli chodzi o małe, gęste lipoproteiny LDL. Natomiast jest to kłopot, który tak naprawdę nie bardzo dotyczy osób na dietach tego rodzaju, czy osób, które poszczą. No i teraz przechodzimy już do samego badania z kwietnia 2025 roku oraz reanaliz tego badania, które nastąpiły w przeciągu następnych paru miesięcy, kontrowersji, które dotyczyły tego badania itd. itp. Zacznijmy od tego, że w sumie ta kohorta, o której mówiliśmy, kohorta Keto CTA, została poddana 4 różnym badaniom koniec końców. Pierwsze badanie to było badanie właśnie z 28 sierpnia 2024 roku, jak mówiłem. Było to badanie CTA, czyli ta angiografia tętnic wieńcowych z tomografią komputerową i była tutaj taka automatyczna również, czy właściwie półwizualna ocena, czyli mianowicie te skany, które zostały wykonane przy pomocy tej metody CCTA, trafiały do zaślepionych ekspertów, czyli oni nie wiedzieli, czy to są skany osoby, która jest na diecie ketogenicznej, czy nie. I te osoby również wizualnie oceniały, czy nastąpiła na przykład regresja, czy nastąpiła progresja, jaki jest stopień właśnie tętnic wieńcowych. I to był pierwszy sposób analizy zdrowia tak naprawdę układu sercowo-naczyniowego tej kohorty. W kolejnym badaniu z kwietnia 2025 roku stwierdzono, że kolejnym krokiem, czyli tą tak zwany pre-specified method, czyli wcześniej określona metoda wyboru końcowej analizy tej kohorty, to jest tak zwany Q-angio, do którego zaraz dojdziemy. To jest coś, o czym wiele krytyków w tym całej gównoburzy po kwietniowej publikacji badania zapomniało, że jeszcze raz metoda wyboru, która została wybrana wcześniej, badania to było Q-angio. Było wiadomo, że na Q-angio trzeba będzie czekać, więc autorzy stwierdzili, że chcieliby dokonać również analizy zdrowia tętnic osób z kohorty CTA przy pomocy oprogramowania sztucznej inteligencji. I wybór tutaj padł na oprogramowanie, które się nazywa Clearly, z którym zrobił się niesamowity smród, ale zaraz do tego dojdziemy. Q-angio zostało wybrane, ponieważ jeden ze współautorów badania, czyli Matthew Badow, specjalizuje się dokładnie w używaniu tej metody i ma olbrzymią, jedną z takich największych jakichś pól doświadczenia w branży. Q-angio jest oprogramowaniem, które automatycznie analizuje skany, które pochodzą właśnie z tego badania CCTA, o którym wspominałem. Czyli
te skany, które zostały zrobione w tym badaniu z 28 sierpnia 2024 roku, to była podstawa do użycia potem tego oprogramowania QAngio. I QAngio działa w bardzo ciekawy sposób, ponieważ on będzie segmentować drzewa wieńcowe z tych skanów CCTA i segmentować je na odpowiednio blaszkę zwapniałą, niezwapniałą, blaszkę o niskiej gęstości. Oblicza również objętościowo wskaźniki takie jak TPV, czyli całkowita objętość blaszki, NCPV, objętość blaszki niezwapniałej, PAFV, procentowa objętość blaszki względem objętości naczynia, obciążenie blaszką na poziomie całego naczynia i całego pacjenta. I jest to oprogramowanie, które wykorzystuje tak zwaną analizę półautomatyczną. I tak jak wspominałem już 2 razy i powtórzę po raz 3, to była metoda wyboru analizy tej kohorty CTA po roku. Czyli tak jak mieliśmy badanie z 2024, stwierdzono, że zobaczą tym razem nie retrospektywnie, czyli patrząc wstecz, tak jak wtedy sprawdzano, co przez 5 lat się u nich działo, tak? Czy nastąpiła progresja blaszki miażdżycowej, czy nie. Tutaj stwierdzono, że będą właśnie od roku 2024 sprawdzać, czy ta blaszka miażdżycowa się na bieżąco rozwija, jeśli tak, to jak się rozwija itd. itp. I stwierdzono właśnie, że będą analizować to tą metodą QAngio. Co musimy wiedzieć o Clearly? Generalnie jest to również program do półautomatycznej analizy skanów właśnie z badania CCTA, natomiast trzeba mocno podkreślać, że jest to oprogramowanie, które bazuje na sztucznej inteligencji, co okazuje się jest potencjalnie i plusem, i minusem danego badania, ponieważ jak wiele osób wie, sztuczna inteligencja jest tak naprawdę takim black boxem, naszą czarną skrzynką, nie bardzo wiadomo, co tam się dzieje, czy nie, natomiast mówiąc ogólnie, Clearly jak najbardziej było chwalone w branży jako oprogramowanie, które jest jednym z najdokładniejszych i potrafi bardzo ładnie analizować różnego rodzaju zmiany, jeśli chodzi o blaszkę miażdżycową. I analizuje wszystkie te parametry, o których wspominałem wcześniej. To PAV, mam kłopoty z literowaniem ewidentnie, TPV, NCPV. Jeśli o to chodzi, to jest, bym powiedział, ta część wspólna między QAngio a oprogramowaniem Clearly. I tak naprawdę zaczniemy właśnie sobie od wyników z kwietnia tegoż to roku, które dotyczyły przede wszystkim właśnie wyników z badania bazującego na Clearly i następnie omówimy sobie reanalizy, które powstały i kłopoty z oprogramowaniem Clearly, które gdzieś tam wynikły przy okazji. Na podstawie oprogramowania Clearly wyszedł wynik i to był chyba taki, wydaje mi się, główny punkt krytyki, jeśli chodzi o autorów tego badania. Wyszedł postęp tej niezwapniałej blaszki miażdżycowej, a więc tej wartości NCPV, 18 mm3 w przeciągu roku, co było, jeśli chodzi o wartości relatywne, postępem 44%. Krytyka na pewno się należała w tym sensie, że wychodzi na to, że nie było to wyraźnie ujęte w badaniu, ta wartość postępu niezwapniałej blaszki miażdżycowej. Następnie to sprostowano, podano, że jest to 18 mm3 według wyniku uzyskanego oprogramowaniem Clearly i wartość relatywna 44% była broniona w ten sposób, że były to osoby, które miały generalnie bardzo niski poziom wyjściowy blaszki miażdżycowej, więc jeśli oczywiście mamy niski poziom, to jakiekolwiek zwiększenie będzie dawać duże wartości relatywne. Natomiast w praktyce najbardziej interesuje sam postęp roczny, tak? Czyli te 18 mm3. I tutaj zaczęły się dziać bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Tak jak mówiłem, wszyscy zaczęli bardzo szybko publikować różnego rodzaju tańce, które celebrowały to, że widzicie, hipoteza lipidowa pokazała w końcu swoje. Ja odmówiłem nie bez powodu publikacji filmiku na ten temat. I okazuje się, że moje powody były dosyć podobne do powodów, którymi kierował się Dave Feldman a propos skierowania tej kohorty czy tych skanów CCTA do reanaliz innymi metodami. Powód, który podał Dave Feldman, z którym się absolutnie zgadzam, było to, że generalnie w analizie Clearly nie było widać regresji. Jeśli pomyślisz, coś tu jest nie tak, przecież jeśli ogólnie ten wysoki poziom lipoproteiny LDL czy apolipoproteiny B powoduje miażdżycę, a to były osoby, które miały średnio poziom lipoproteiny LDL 272, no to prawdopodobnie w ogóle nie będzie widać regresji. Tam chyba była może jedna osoba, jeśli mnie pamięć nie myli,
nawet BIA akurat nie ma znaczenia, więc przepraszam, nie będę sprawdzał, która pokazywała regresję. Natomiast to jest sprawa czysto statystyczna. Generalnie zawsze, choćby z powodów odpowiedniego konta, wykonania różnego rodzaju skanów czy metod analizy, zawsze regresja w jakiś sposób jest wykazywana nawet w grupach placebo. I w badaniu Clearly ona nie została w żaden sposób wykazana. I wychodzi na to z tego, co zrozumiałem z wykładu dotyczącego reanalizy badań, to był główny powód, którym kierował się Feldman. Dla mnie to był powód poboczny, główny powód, którym się kierowałem, to były wyniki samej tej kohorty z roku 2024, czyli w momencie, w którym dokonano pierwszego tego badania, czyli CCTA. Mamy dwie tutaj możliwości. Albo po prostu ze względu na to, że Clearly jest metodą bazującą głównie na sztucznej inteligencji, gdzie decyzja o tym, co będzie analizowane, będzie zależeć po prostu też między innymi od kąta ujęcia po prostu danego skanu. Być może, że Clearly dokonało jakiegoś błędu, albo powód numer 2 dla mnie, autorzy skłamali. Samo badanie z sierpnia 2024 roku było sfałszowane, żeby udowodnić jakąś tezę czy hipotezę. Żeby było jasne, bardzo znam większość autorów tego badania z innych prac i bardzo ich lubię, bardzo ich szanuję, więc była to dla mnie niepokojąca perspektywa, a jednocześnie taka, z którą się liczyłem, że być może po prostu sama linia bazowa już była sfałszowana, i dopiero w tym badaniu, kiedy same te skany poszły do dalszej kontroli, dalszej analizy, no, te machlojki z 2024 roku zaczęły wychodzić. Okazuje się, że machlojek nie było ze strony autorów badania. No cóż, wychodzi na to, że były machlojki prawdopodobnie ze strony właścicieli oprogramowania Clearly. I tutaj wejdziemy właśnie w ten krótki wątek poboczny, bo jest on niesamowicie ważny. To był powód, dla którego Dave Feldman i cały zespół, czy właściwie przede wszystkim Dave Feldman, postanowili zrobić reanalizę tych skanów CCTA. Czyli generalnie skończyło się na tym, że mieliśmy pierwotne badanie z 2024, które wykorzystywało metodologię CCTA. Mieliśmy badanie bazujące na oprogramowaniu Clearly. Następnie, co kosztowało niesamowite pieniądze, to jest ciekawe po prostu, jak oni popłynęli z kosztami, przeprowadzono reanalizę oprogramowaniem HeartFlow. To było trzecie badanie, a następnie skończono na tą metodą, którą zakładano od początku, czyli Pre-Specified Method, czyli Q-Angio. Innymi słowy, koniec końców mieliśmy 4 metody analizy i reanalizy tego samego materiału wejściowego. Jest to o tyle ciekawe, że ja przynajmniej, autorzy o tym nie wspominali, a ja mimo czytania Bóg wie ilu tych badań miesięcznie i to też Bóg wie ile lat, nigdy w życiu nie widziałem tylu reanaliz jednego badania. Natomiast jeśli chodzi o same reanalizy, też jeszcze na końcu poruszę wątek a propos tego, no właśnie, jakie to jest potencjalnie wartościowe. Tutaj dochodzimy do najciekawszego wątku dotyczącego oprogramowania Clearly. Więc Dave Feldman, kiedy zobaczył, że coś jest nie tak, zlecił reanalizę tych wyników, ale jednocześnie poszedł do Clearly, skontaktował się z nimi i powiedział: słuchajcie, wiecie co, chciałbym wykonać kontrolę jakości wykonania tych badań, co wymaga tak naprawdę ponownej analizy. I on stwierdził: zapłacimy za to, tylko proszę zróbcie po prostu ponowną analizę. I co ciekawe, jak mówi sam Nick Norwitz, który również był zaangażowany w to badanie jako jeden ze współautorów, jak i mówił to Dave Feldman, że Clearly zgodziło się. Powiedzieli: OK, zrobimy kontrolę jakości. Nie ma sprawy, zapłacicie za to, nie ma problemu. I następnie wycofali się z tego. Nie podali żadnego powodu, po prostu powiedzieli: wiecie co, nie będziemy robić kontroli jakości. To jest, jeszcze raz podkreślę, najciekawszy wątek tego wszystkiego. Bo staram się wysłuchać, żeby też dać Wam taki telegraficzny skrót wszystkich jakichś tam wywiadów, co zajęło godziny wysłuchiwania, gdzie Dave Feldman wypowiadał się na ten temat. I wyszło to, że on stwierdził, że niestety po ponownej analizie według niego nie było pełnego zaślepienia tych badań, które trafiły do Clearly do analizy. Innymi słowy, można było się domyśleć, które osoby były na diecie ketogenicznej i które skany do nich należały. Innymi słowy, jeśli nie było zaślepienia
i było wiadomo, które osoby są na diecie ketogenicznej, to i tutaj jest coś, co można się domyśleć samemu, bo Dave Feldman prawdopodobnie z powodu, wydaje mi się, strachu przed jakimiś pozwami ze strony Clearly, są tam na pewno, czy jest to firma, która ma znaczne zasoby, powiedział, że generalnie nie zgadzało się i nie chciał nic więcej mówić na ten temat. Natomiast wydaje mi się, że to, co gdzieś tam między słowami dało się wyczytać, jest to, że ze względu na to, że nie było zaślepienia, czy pełnego zaślepienia tych badań, być może doszło po prostu do jakichś nieczystych zagrań dotyczących analizy tych skanów. I skąd miałyby się wziąć te nieczyste zagrania? Jeszcze raz, rynek statyn, rynek ogólnie leków obniżających cholesterol jest wart horrendalne pieniądze co roku i co roku jest wart coraz więcej. Clearly jest używane oczywiście jako oprogramowanie do analizy tego, czy leki między nimi działają, czy nie. Czy tak było, czy nie było, pozostają spekulacje, ale to, co jest na pewno bardzo niejasne i nie w porządku ze strony Clearly, to jest to, że stwierdzili, że zrobią reanalizę, że oczywiście wezmą za to pieniądze, no bo wiecie, ja jestem może, nie wiem, mało obiektywny, ale jako osoba, która prowadzi firmę i chyba każda osoba, która prowadzi firmę, jeśli ktoś do ciebie przychodzi i mówi, chciałbym usługę i zapłacę za nią dodatkowo, no to wydaje mi się, że każdy powie, nie ma problemu, no słuchaj, no świadczę usługi, to jest dokładnie usługa, którą się zajmuję, okej, zapłać mi za to, ja wykonam dla ciebie tą usługę. Clearly się zgodziło, a następnie odmówiło bez podania żadnej przyczyny. Całość zyskuje nowy wymiar szemralności dopiero kiedy zobaczy się wyniki reanalizy tymi dwoma innymi metodami, czyli właśnie HeartFlow i Q-Angio. Bo dopiero wtedy, jeśli porówna się wszystkie te 4 metody ze sobą i między sobą, to dopiero wychodzi na to, że coś było nie tak z Clearly i tym się zajmiemy. Pokażemy sobie już te końcowe wyniki reanalizy, jakie były rzeczywiste postępy blaszki miażdżycowe u tych osób. Omówimy regresję, czyli cofnięcie się blaszki miażdżycowe u części tych osób z wysokim poziomem lipoproteiny LDL i inne ciekawości. Gdybym zapomniał, warto jeszcze wspomnieć, że przy publikacji tego drugiego badania, tej kohorty CTA z kwietnia tego roku, i właśnie w tym badaniu użyto tego oprogramowania Clearly. Wnioski były takie, i żeby było jasne, wnioski mimo tego wyniku wstępnego 18 mm sześciennych progresji blaszki miażdżycowej niezwapniałej pokazano, że w żaden sposób postęp tej blaszki miażdżycowej nie korelował z poziomem lipoproteiny LDL ani poziomem apolipoproteiny B. Innymi słowy, jedyne co, i to był drugi wniosek płynący z tego badania, jedyne co korelowało z postępem blaszki miażdżycowej, to jest poprzedni stan tej blaszki miażdżycowej. Czyli osoby, które już miały większą rozległość blaszki miażdżycowej, szybciej miały progresję tej blaszki miażdżycowej po roku. I to były te dwa wnioski, które płynęły z tego badania, które, jak zobaczymy, zostały potwierdzone znacząco przy pomocy reanaliz. Przejdźmy do samych wyników. Jeśli chodzi o 3 rodzaje analiz, bo będziemy omawiać właśnie wyniki badania Clearly, wyniki badania HeartFlow i wyniki badania Q-Angio. To, co najpierw zobaczymy na ekranie, to jest relatywna zmiana NCPV, czyli innymi słowy jeszcze raz, tej niezwapniałej blaszki miażdżycowej. W badaniu Clearly wyszło 80% przyrostu niezwapniałej blaszki miażdżycowej rok do roku. W badaniu HeartFlow wyszło już 6,3 średnią progresji, natomiast w badaniu Q-Angio 39,8. Dziko odmienne wartości, natomiast to oczywiście, co najbardziej się rzuca w oczy, że w Clearly ta relatywna zmiana jest olbrzymia, natomiast w tych 2 pozostałych badaniach jest odpowiednio albo bardzo mała, albo średniego wzrostu. Jeśli chodzi o całkowity, absolutny przyrost niezwapniałej blaszki miażdżycowej, czyli tej wartości NCPV, to badanie Clearly, jak mówiłem, pokazywało ten przyrost średnioroczny 18,8 mm sześciennych, to była mediana, natomiast rozpiętość była od 9,3 do 46,6 mm sześciennych. W badaniu HeartFlow mediana wynosiła już 5,5, była więc 3-krotnie mniejsza milimetrów sześciennych, a rozpiętość sięgała, uwaga, minus 7,8, czyli mówimy o regresji blaszki miażdżycowej niezwapniałej, do 27,2. Tutaj warto podkreślić, że HeartFlow jest oprogramowaniem, które jest na rynku, to jest też oprogramowanie sztucznej inteligencji, które jest na rynku dużo dłużej niż Clearly
i były robione badania porównawcze oprogramowania HeartFlow w porównaniu do złotego standardu, czy jednego, można powiedzieć, z 2 złotych standardów, jeśli chodzi o ocenę blaszki miażdżycowej. Tym złotym standardem pierwszym, który nas interesuje, to jest IWUS, czy IVUS, czyli wewnątrznaczyniowe USG. I szacuje się, że HeartFlow ma mniej więcej 95% precyzji tego inwazyjnego badania, czyli wewnątrznaczyniowego USG. Jeszcze mamy OCT, czyli jest koherentna tomografia komputerowa. Jest to również uznawany jako złoty standard, tak samo jak to badanie IWUS. HeartFlow pokazał 5,5 i ma 95% tej precyzji złotego standardu w kardiologii, czyli wewnątrznaczyniowego USG, o czym warto pamiętać. I pokazał również regresję. Jeśli chodzi o Q-angio, pokazał średnią roczną medianę przyrostu niezwapniałej blaszki miażdżycowej 5,6 mm3. Rozpiętość była od 1 do 16,6. To, na co koniecznie trzeba zwrócić uwagę, że mamy bardzo podobny wynik, jeśli chodzi o medianę, praktycznie identyczny między HeartFlow a Q-angio. To jest jak w tych łamigłówkach dziecięcych, co nie pasuje do obrazku. Tak? Mamy badania CCTA, to była pierwsze badanie jako linia bazowa, mamy badania HeartFlow, mamy badania Q-angio. One są wszystkie w zgodzie ze sobą, że przyrost blaszki miażdżycowej jest absolutnie minimalny. Oczywiście trzeba mieć jeszcze punkt odniesienia i do tego wrócę. Co to znaczy średnioroczny przyrost blaszki miażdżycowej 5,5 mm3? No to znaczy, że ta blaszka praktycznie się nie rozwija, tak? Rozwija się, ale w niesamowicie wolnym tempie i przypominam, w kohorcie, gdzie średni poziom cholesterolu wynosi 272, a osoba z największym poziomem miała cholesterol czy poziom lipoproteiny LDL 591. Na kolejnym wykresie zobaczymy porównanie bezwzględnej zmiany całkowitej objętości blaszki miażdżycowej, czyli TPV. W Clearly wynik wynosił 23,3, to była mediana milimetrów sześciennych, rozpiętość sięgała od 10,2 do 52,7. W HeartFlow wynik ten już wynosił 5,5 mm3, rozpiętość wynosiła od -6 do 27,2 mm3. W Q-angio wynik wynosił 6,6 i rozpiętość sięgała od 1,6 do 27 mm3. Znowu coś, co można zauważyć, że i co podkreślał sam Dave Fairman w swojej prezentacji, stąd jest to zaznaczone w tym żółtym prostokącie, że znowu Clearly bardzo znacząco odstaje, natomiast 2 osobne badania niezależne są ze sobą w pełnej zgodzie a propos tego, że całkowita zmiana tej objętości blaszki miażdżycowej była minimalna w tej kohorcie w przeciągu roku. Na następnym obrazku zobaczymy porównanie bezwzględnej zmiany procentowej objętości blaszki miażdżycowej, czyli to jest ta wartość PAV. Clearly zmiana ta wynosiła 0,8%, rozpiętość sięgała od 0,3 do 1,7%. Jeśli chodzi o oprogramowanie HeartFlow, wynik ten wynosił 0,3%, znowu zbliżamy się prawie do 3-krotnie mniejszej wartości niż w Clearly. Rozpiętość wynosiła od -0,5%, znowu regresja do 1,4. Jeśli chodzi o oprogramowanie Q-angio, wynik ten wynosił jeszcze mniej, czyli 0,2%, co jest wynikiem 4-krotnie mniejszym niż w Clearly. Rozpiętość sięgała od 0,1% do 0,8. Po raz kolejny widać, że HeartFlow i Q-angio są ze sobą w pełnej zgodzie, jeśli chodzi o wynik. Clearly ma znacząco podwyższone wartości. Jaki wniosek płynie z tych 3 metod analizy? Na pewno pierwszy oczywisty wniosek jest taki, że jeśli chodzi o wartości relatywne, wartości względne, to każda metoda analizy pokazywała odmienne wyniki. Clearly, oczywiście, tak jak mówiłem, pokazywał najwyższe. Plus dla nas jest taki, że jeśli chodzi o wartości względne, wartości relatywne, one bardzo często po prostu będą, bo na tym to polega, zależne od linii bazowej. Innymi słowy, linia bazowa może dosyć mocno wykrzywiać takie wyniki. Najbardziej więc, jak to zazwyczaj bywa, interesują nas te wartości bezwzględne, absolutne, całkowite, zwał jak zwał. I tutaj absolutnie wszystkie reanalizy pokazują spójność między HeartFlow i pokazują spójność między Q-angio. I oczywiście jest to też dosyć mocna spójność między pierwszymi badaniami, czy pierwszym badaniem z sierpnia 2024 roku. Innymi słowy, jedyne, co nie pasuje do tej całej analizy, to Clearly i nie bez powodu Dave Fairman, uważam, bardzo słusznie prosił o kontrolę jakości analizy przeprowadzonej przez Clearly, na co, jeszcze raz powtórzę, Clearly nie wyraziło
z jakiegoś powodu zgody. Teraz musimy sobie znaleźć jakąś linię porównawczą, jakieś grupy porównawcze. Oczywiście w samym tym badaniu Keto CTA grupą odniesienia było Miami Heart, więc nie będę tego omawiał. Znajdziemy sobie inne grupy porównawcze. Przypominam, że ten postęp niezwapniałej blaszki miażdżycowej, czyli ta wartość NCPV, która nas interesuje, trzeba bardzo mocno to rozróżniać od tych innych wartości, czyli między innymi PAV czy TPV, bo niektóre osoby nie rozróżniają tego i potem próbują porównywać te wartości między sobą, bo w jednym badaniu na przykład jest podane TPV, a w innym NCPV i próbują porównywać je ze sobą. To niestety nie działa w ten sposób. Więc NCPV, czy jeszcze raz ta niezwapniała blaszka miażdżycowa w grupie, tej kohorcie keto-CTA zwiększyła się o 5,5 mm3 według badania HeartFlow, 5,6 mm3 według Q-Angio. Jakie mamy grupy porównawcze? W jednej na przykład grupie, która była grupą ryzyka, byli tam m.in. palacze, były osoby z kłopotami metabolicznymi, średni postęp takiej blaszki miażdżycowej w przeciągu roku wynosił 22,7 mm3. W tej kohorcie, mówiąc ogólnie, zdrowej metabolicznie keto-CTA mieliśmy 4-krotnie zmniejszoną czy mniejszą wartość progresji niezwapniałej blaszki miażdżycowej. Jeśli chodzi o znalezienie jakiejś takiej kohorty, którą bardziej można porównać, czyli która nie jest w grupie ryzyka, bo tutaj mamy wiele dodatkowych czynników, tak? Mamy między innymi palaczy. I dobrze wiemy z różnego rodzaju badań, że palenie jest jednym z najważniejszych czynników, tak samo jak nadciśnienie, zwiększania progresji niezwapniałej blaszki miażdżycowej. Jeszcze było badanie z roku 2007, tam wzięło udział w sumie 55 osób. Ta grupa osób nie miała jakichś specjalnych czynników ryzyka, przynajmniej nie były one wymienione w badaniu. Nie była również leczona w żaden sposób kardiologiczny, w żaden sposób nie obniżano stężenia cholesterolu i w tej grupie osób ten średnioroczny postęp wynosił 16 mm3. W grupie osób, która jest zbliżona, jeśli chodzi o te czynniki ryzyka do osób z kohorty CTA, mieliśmy ponad 3-krotnie większą progresję niezwapniałej blaszki miażdżycowej. I oczywiście trzeba pamiętać, że chcemy przede wszystkim porównywać te grupy osób, które nie są leczone z prostego powodu. Jeśli znajdziemy sobie badania, w których używano statyn, to co zobaczycie, to praktycznie w każdym takim badaniu będziemy mieć regresję niezwapniałej blaszki miażdżycowej. Tak? Czyli w zależności od badania zobaczycie na przykład, nie wiem, że jest -2 średnio ubytku milimetrów sześciennych niezwapniałej blaszki miażdżycowej, może -5, może -7. I oczywiście można się zachwycić i powiedzieć, wow, czyli jest regresja, tak? Czy jest jeszcze lepiej? No ale trzeba pamiętać, że ta regresja polega oczywiście na tym, bo tak będą działać statyny, że niezwapniała blaszka miażdżycowa zaczyna wapnieć. Innymi słowy, spada nam ten parametr NCPV, natomiast zwapniała blaszka miażdżycowa po prostu leci bardzo, bardzo mocno i aktywnie do góry. Więc zamieniamy jedną blaszkę miażdżycową na drugą. Przejdźmy do deseru, którym jest omówienie regresji blaszki miażdżycowej u części uczestników tego badania. Nieustannie muszę przypominać, że średni poziom lipoproteiny LDL u uczestników tego badania wynosił 272. Osoba o najwyższym poziomie miała poziom lipoproteiny LDL 591. Według badania HeartFlow 47,9% osób doświadczyło regresji całkowitej blaszki miażdżycowej, to jest ta wartość TPV, czyli całkowita objętość blaszki miażdżycowej zmniejszyła się u w sumie 34 osób, co daje jeszcze raz 47,9%, prawie połowa osób. Jeśli chodzi o badanie metodą Q-Angio, tam pokazano regresję u 12 uczestników, co daje nam 17,2%, czyli bliżej 1 uczestnik na 5 doświadczył regresji. I tutaj nie bez powodu tytuł tego filmiku brzmi jak brzmi. Ciężko o większy po prostu plaskacz w gębę hipotezy lipidowej niż znaleźć osoby o agresywnie wysokim poziomie lipoproteiny LDL i pokazać, że to są osoby, które jednocześnie są w stanie doświadczyć regresji blaszki miażdżycowej. Jeśli w głowie zwolenników hipotezy lipidowej to nie wywołuje jakiejś refleksji, że może coś jest nie tak z samą hipotezą lipidową, to wydaje mi się, że takim osobom już chyba nic nie pomoże. I żeby było jasne, to nie jest tak, że musi pomóc. Zawsze będą osoby, które będą ją wspierały z tego czy innego powodu, już nie wdając się w jakieś różnego rodzaju ideologiczne dyskusje. Nauka mówi to, co mówi. Tak? Jeśli to jest
główny czynnik, czyli ponownie hipoproteina LDL czy apohipoproteina B, mimo tych wszystkich wyjątków, które pokazywały, czy znacząco przeczą samej hipotezie lipidowej, a jeśli wciąż ktoś twierdzi, że to są główne czynniki, czy główny czynnik powstawania blaszki miażdżycowej i potem widzimy osoby, które przy tym kosmicznie wysokim poziomie hipoproteiny LDL doświadczają regresji, nie pozostaje nic innego, jak przestać się kłócić z takimi osobami, powiedzieć: słuchaj, piątka, jeśli chcesz dalej wierzyć w to, nie ma sprawy. To jest, że tak powiem, kwestia jakiejś takiej osobistej introspekcji, odrobiny refleksji nad tym, w co się wierzy, jakie są argumenty przeciwko temu. I tak jak mówię, jeśli kogoś to nie przekonuje, trudno, życie toczy się dalej. Natomiast wyniki, jak widać, są jakie są. Jeszcze warto wspomnieć, sama regresja miażdżycy u niektórych osób była widoczna wizualnie już wcześniej. To był jeden z wielu powodów, dla których po prostu te wyniki badania Cleary wydawało się podejrzane, ponieważ wizualnie każdy bez problemu mógł zidentyfikować regresję miażdżycy u jednego z uczestników tego badania między rokiem 2022 a 2023, gdzie 2 skany były wykonane osobno. I było widać, że w przeciągu roku nastąpiła regresja blaszki miażdżycowej. Więc pomijając same oprogramowanie, można było to zauważyć nawet wizualnie. Co wychodzi nam z tego badania? Bo trzeba zrobić sobie małe podsumowanie. Po pierwsze, zarówno w badaniu tym pierwszym z 2024 roku, jak i w badaniu 2025 roku z kwietnia właśnie tegoż to roku, jak i przy 2 reanalizach kolejnych tego badania, które pojawiły się w ciągu ostatnich paru miesięcy, pokazano, że poziom hipoproteiny LDL i apohipoproteiny B w żaden sposób nie koreluje z progresją blaszki miażdżycowej. To, co dalej pokazano, i zaraz sobie omówimy, że osoby, które miały już większy postęp blaszki miażdżycowej, progresję, te osoby pokazują z upływem czasu większy przyrost dalej tej blaszki miażdżycowej. Czyli innymi słowy, obecny poziom blaszki miażdżycowej przewiduje przyszły poziom czy przyrost blaszki miażdżycowej. Jest możliwa jak najbardziej regresja na bardzo, bardzo wysokim poziomie hipoproteiny LDL czy apohipoproteiny B blaszki miażdżycowej. Co oczywiście prowadzi nas do punktu 4, który już omawiałem wielokrotnie w tym odcinku, ale trzeba jeszcze podkreślić. Prawdopodobnie ta hipoteza lipidowa nie jest zbyt dobra, jeśli generalnie można podważyć dowolne jej założenie różnego rodzaju badaniami. Właśnie dlatego wspominałem o tym mądrym powiedzonku czy bonmocie Einsteina, że żadna ilość eksperymentów nie pokaże, że mam rację, wystarczy jeden eksperyment, żeby pokazać, że się mylę. Natomiast cały czas jest tu mnóstwo tajemnic i warto właśnie wspomnieć o, ja to nazywam, o tajemnicy tej kohorty. Bo widzieliśmy wyraźnie, że u części osób, czasami w zależności od metody badania, było to od 20 prawie procent do 50% nastąpiła regresja. Ale to oznacza, że u niektórych nastąpiła progresja. Czy ta progresja była duża? No nie. Biorąc porównawczo postęp progresji tej blaszki miażdżycowej, czyli niezwapniałej przede wszystkim blaszki miażdżycowej, on był niezmiernie mały w porównaniu do tych innych badań, które są dostępne w literaturze, bo to nam zostaje, porównanie oczywiście do innych jakichś kohort. Więc wiadomo, że progresja była mała. Wiadomo, że regresja była u wielu osób nawet na bardzo wysokim poziomie hipoproteiny LDL. Można dosyć łatwo wysnuć wniosek, jeśli chodzi przynajmniej o tą kohortę, że ta hipoproteina LDL, czy ogólnie mówiąc apohipoproteina B, w żaden sposób rzeczywiście większy nie będzie wpływać na powstawanie, czy też możliwość cofania tej blaszki miażdżycowej. To pytanie, skąd ta progresja? Czemu u części osób była progresja? Przypominam, średnia progresja niezwapniałej blaszki miażdżycowej, czyli ten parametr NCPV wynosiła 5,5 w badaniu HeartFlow i 5,6 w badaniu Q-Angio. I to jest tajemnica, której poniekąd dotykałem swoim omówieniem w odcinku. Już linki nie będą działać, bo przekroczyłem 5 linków w tym odcinku, ale jeśli cofniecie się, wejdziecie w repozytorium tych moich filmików, chyba z 2 odcinki temu omawiałem badanie, które się nazywało Miażdżyca postępuje również u zdrowych osób, bez statyn się nie obejdzie. I tam omawiałem różnego rodzaju, chociaż tytuł tego nie sugeruje, całe mnóstwo bezwzględnych czy niezależnych i też zależnych czynników ryzyka, które będą bezpośrednio przyczyniać się do powstawania blaszki miażdżycowej, które nie mają nic wspólnego z poziomem cholesterolu. Niedobór żelaza, nadmiar żelaza między innymi, ilość tłuszczy trans,
poziom, to chyba tego nie omawiałem, poziom lipoproteiny A, nadmierny wysiłek fizyczny. Jest całe mnóstwo różnego rodzaju czynników, które są, zauważcie, przemilczane absolutnie przez lekarzy, szczególnie kardiologów, które będą wpływać na rozwój blaszki miażdżycowej, stany zapalne. Jeśli ktoś ma na przykład, nie wiem, stan zapalny tarczycy, stan zapalny zęba, to jak najbardziej powinien się spodziewać, że szczególnie jeśli ten stan zapalny trwał długo, że może rozwinąć się miażdżyca w tętnicach, na przykład szyjnych. Można to sobie sprawdzić badaniem doplerowskim USG tętnic szyjnych. Sedno jest oczywiście takie, że istnieje całe mnóstwo, istnieją dziesiątki różnego rodzaju czynników ryzyka, które przyczyniają się do powstawania blaszki miażdżycowej, zarówno zwapniałej i niezwapniałej, które nie są w żaden sposób omawiane, szczególnie jeszcze raz przez osoby, które powinny to omawiać, czyli przez specjalistów, przez lekarzy, przez kardiologów. I na tym polega tajemnica tej kohorty, która mam nadzieję, że zostanie przynajmniej częściowo rozwiązana, że jeśli zaczniemy analizować dogłębnie, w ogóle zespół naukowców, który robił te analizy, dysponuje takimi informacjami, wydaje mi się z tego, co kojarzę, że tak. Jeśli zrobimy analizę ich diety, czy te osoby pościły, jeśli pościły, to na przykład ile, czy progresja albo regresja była zależna, i moim zdaniem jak najbardziej to powinno zostać wykazane, zależna od tego, jak często się je. Nie tylko po prostu co się je, czy to jest ograniczenie węglowodanów, ale jak często się je. Od aktywności fizycznej, jaka jest korelacja. Czy osoby, które na przykład, bo wiadomo, że w tej kohorcie Dave Feldman wspominał zagadane o to, że jest dużo osób, które dosyć maniakalnie zaczęło ćwiczyć po tym, jak schudło, czy może osoby, które wykazywały większą progresję, to były osoby, które bardzo intensywnie ćwiczyły i nie miały czasu na regenerację między innymi tego śródbłąka tętnic. Tym samym stąd była ta progresja miażdżycy. Itd. itp. Jest mnóstwo różnego rodzaju zmiennych i korelacji w tej kohorcie, które można by dokonać, żeby, no właśnie, dojść do jakichś, chciałbym powiedzieć ciekawszych, ale to by obrażało to badanie, do jeszcze ciekawszych wniosków, czyli dlaczego u osób z bardzo wysokim poziomem lipoproteiny LDL dochodziło do regresji u części osób, a u innej części następowała progresja. Czym różniły się osoby ze skrajnie wysoką progresją tej blaszki miażdżycowej niezwapniałej od tych ze skrajną regresją? To są oczywiście pytania takie, które rzucam w eter. Byłoby fascynujące zobaczyć ponowne badania, które będą wychodzić na podstawie tej kohorty i mam nadzieję, że je zobaczymy. Ja na pewno jak zobaczę kolejną zrzutkę, to też się dołożę po prostu do tego interesu. Było to badanie dokonane z zbiórek pieniędzy, tak? Nikt z nich za to nie płacił inny poza osobami, które były zainteresowane, żeby takie badanie powstało. A chyba nie muszę też nikogo teraz przekonywać, że badanie jest to bardzo niewygodne dla całej hipotezy lipidowej, całej tej branży. Jeszcze innym wątkiem, który trzeba poruszyć a propos tej progresji niezwapniałej blaszki miażdżycowej jest to, że podaje się bardzo słusznie w badaniach i przekazuje się to pacjentom, że niezwapniała blaszka miażdżycowa jest bardziej niebezpieczna niż zwapniała blaszka miażdżycowa. Ta zwapniała generalnie, ona tam dosyć solidnie siedzi, nic się nie będzie działo. Natomiast jeśli powstają kłopoty, jeśli powstają incydenty sercowo-naczyniowe takie jak zawały, to bardzo często źródłem tego jest niezwapniała blaszka miażdżycowa. Niezwapniała blaszka miażdżycowa nie jest sobie równa. Wśród tej niezwapniałej blaszki miażdżycowej mamy tak zwaną frakcję LAP, która się nazywa, czyli Low Attenuation Plaque. I to jest blaszka miażdżycowa o niskiej gęstości. I o niskiej gęstości, znowu odrobina teorii, znaczy tutaj o wartości mniej niż 30 HU, gdzie te HU to są jednostki Hounsfielda, miara używana do właśnie wyznaczania tego, jak różnego rodzaju tkanki o różnej gęstości wyłapują promieniowanie rentgenowskie. Więc generalnie stąd właśnie mamy ta blaszka o niskiej gęstości, ponieważ no właśnie te wartości jednostek Hounsfielda są niskie. Jeden z tych głównych badaczy, Matthew Badow, o którym wspominałem na początku, opisywał, że jeśli chodzi o wartości LAP w tej kohorcie, one były również zbadane. I wyszło, że tylko 7 osób z prawie setki miało poziom LAP wykrywalny na poziomie linii bazowej i 8 osób, czyli 8,4% kohorty, miały jakiś poziom tej blaszki o niskiej gęstości po 1 roku. Innymi słowy, mimo że była jakaś progresja, oczywiście też regresja tej blaszki miażdżycowej o niskiej gęstości, to było niesamowicie mało osób, które miały
wykrywalną tą blaszkę miażdżycową LAP, czyli o niskiej gęstości, która jest najgroźniejsza, jeśli chodzi o możliwość oderwania się i powodowania właśnie różnego rodzaju tych poważnych incydentów sercowo-naczyniowych. Nie sposób również nie wspomnieć przynajmniej z mojego punktu widzenia, o wątku komediowym, jeśli chodzi o zarzuty pod względem tego badania. Kiedy wyszła ta pierwsza analiza w kwietniu tego roku obejmująca to oprogramowanie Clearly i pokazano, że nawet wtedy w żaden sposób poziom lipoproteiny LDL czy apolipoproteiny B nie korelował z progresją blaszki miażdżycowej, zwolennicy hipotezy lipidowej zrobili niesamowity fikołek logiczny. Stwierdzili, że rozpiętość, jeśli chodzi o poziom lipoproteiny LDL w tym badaniu, nie jest wystarczająca, żeby stwierdzić, że korelacja występuje lub nie. Żeby podkreślić absurd tego, rozpiętość, jeśli chodzi o poziom lipoproteiny LDL między osobą o najmniejszym a najwyższym poziomie lipoproteiny LDL wynosiła 542. To była rozpiętość poziomu lipoproteiny 542. Innymi słowy, jest to w całej obecnej literaturze naukowej badanie o największej rozpiętości i różnicy lipoproteiny LDL między uczestnikami. Więc zwolennicy, kiedy wyszła ta pierwotna wersja, jeszcze bez reanaliz tej kohorty CTA, stwierdzili, że nie da się udowodnić korelacji lub braku, ponieważ ta rozpiętość im nie pasuje. Ale jednocześnie nie przeszkadzało im to udowodnić, czy stwierdzić, że progresja tej blaszki miażdżycowej według oprogramowania Clearly była spowodowana wysokim poziomem lipoproteiny LDL. W sensie, żeby wykonać taki niesamowity fikołek logiczny, trzeba być, wydaje mi się, ideologicznie tak zacietrzewionym, tak ślepym, że, jak mówię, nadaje się to ewidentnie na ten wątek komediowy. Jest to właśnie, trzeba podkreślić, badanie, jeszcze raz, o największej rozpiętości lipoproteiny LDL w całej literaturze. Jeśli ktoś chciałby pokazać progresję, to, że właśnie ten poziom lipoproteiny LDL jest taki paskudny, i apolipoproteiny B, i on powoduje bezwzględnie powstawanie w bardzo szybkim tempie blaszki miażdżycowej, to był ten moment. Mogliśmy to zaobserwować. Czy zaobserwowaliśmy? No nie. Niestety zaobserwowaliśmy coś tak naprawdę w dużej mierze przeciwnego. Hipoteza lipidowa nie zakłada jakiegoś progu wysycenia. Ona mówi bardzo jaśnie, mamy związek przyczynowo-skutkowy między poziomem lipoproteiny LDL czy apolipoproteiny B, a progresją blaszki miażdżycowej. Jest to związek logarytmiczno-liniowy. Im więcej, tym gorzej, nie ma progu wysycenia. Też trzeba to podkreślić, że jeśli chodzi o krytyków tego badania, no niestety sami poniekąd zaczynają tworzyć wyjątki od hipotezy lipidowej, żeby w jakikolwiek sposób ją trzymać w całości. To jest po prostu jak rozpadający się wrak auta, którego człowiek zaczyna obklejać taśmą klejącą, żeby tylko pokazać, że nie, to się trzyma kupy. Przejdźmy do jeszcze jednej właśnie ciekawej rzeczy, drugiego, najciekawszego wniosku, które płynie z samego badania. Mianowicie blaszka przewiduje blaszkę. Czyli osoby, które miały już większą ilość blaszki miażdżycowej, te osoby doświadczały większej progresji blaszki miażdżycowej rok do roku. Tutaj właśnie możemy sobie nawiązać do tych różnego rodzaju pomijanych czynników ryzyka i bezpośrednich, i pośrednich rozwoju blaszki miażdżycowej. Moja teoria, i prawdopodobnie oczywiście to próbowano przekazać w badaniu, jest taka, że u osób, u których nastąpiła regresja, nie było już żadnych czynników ryzyka, które mogły sprzyjać rozwojowi blaszki miażdżycowej. Tętnice mogły, mówiąc kolokwialnie, zacząć się goić i stąd u części osób zaobserwowano regresję. U części osób, u których nie zaobserwowano regresji, tylko zaobserwowano właśnie znowu progresję, postęp blaszki miażdżycowej i ten postęp był jeszcze raz większy u osób, które miały już więcej blaszki miażdżycowej, najprawdopodobniej ten czynnik albo czynniki ryzyka wciąż występowały. One nie zostały zidentyfikowane, one nie zostały wyeliminowane. Dlatego jakby moim celem też na najbliższe miesiące jest nagrywać odcinki omawiające dosyć szeroko te pomijane czynniki sprzyjające powstawaniu miażdżycy, blaszki miażdżycowej, których nie omawiają lekarze, nie omawiają szczególnie kardiolodzy. Czemu? Bo dopiero jeśli ty
jako osoba, która martwi się o swoje zdrowie, może już miała kłopoty z układem sercowo-naczyniowym, czy osoba, która troszczy się o swoją rodzinę, dopiero jeśli będziesz znał całość, albo przynajmniej większość takich czynników ryzyka, będziesz w stanie świadomie eliminować i kontrolować. I na koniec parę słów o uczciwości naukowej. Kiedy wyszły pierwsze wyniki badania Clearly, było wiele kanałów. Wiecie na pewno dużo lepiej niż ja, bo ja YouTube'a tak naprawdę nie oglądam. Siłą rzeczy w ten czy inny sposób czasami docierają właśnie do mnie sygnały od Was, że ktoś tam coś mówił, jakiś kardiolog, inni różnego rodzaju niechlubni YouTuberzy nagrali w przeciągu czasami tygodni wiele odcinków na ten temat, omawiając, że patrzcie, mówiłem od początku, wysoki poziom hipoproteiny LDL, a hipoproteina B równa się blaszka miażdżycowa. Po prostu była produkcja masowa filmików na ten temat. Kiedy wyszły reanalizy, a te reanalizy są już obecne od wielu tygodni, nie słyszałem, aby którakolwiek z tych osób nagrała jakikolwiek filmik prostujący te informacje. Czyli innymi słowy, jest ok szerzyć informacje, które pasują nam ideologicznie, kiedy wychodzi reanaliza tego samego badania, która pokazuje, że ewidentnie pierwotna, ta wstępna analiza była błędna, nagle się okazuje, że jest cisza. Wszyscy nabierają wody w usta. Osoby, które najgłośniej się chwalą tą swoją uczciwością naukową, obiektywnym, naukowym podejściem do tematu, obecnie nie robią nic. Nie nagrywają czego, nie wiem na co czekają, aż burza przeleci. To jest takie klasyczne po prostu człowiek nafajdał w zbroję, a teraz po prostu siedzi gdzieś tam w ciemności i próbuje ją dopucować, może ludzie zapomną. Nagrywasz filmik, w którym omawiasz wyniki, które okazują się błędne, a potem nie chcesz nagrać sprostowania. Jako minimum po prostu usuwa się takie filmiki, bo po prostu nie są one w żaden sposób dalej uzasadnione. Osoby te również niesamowicie oczerniały. To było tak zwane character assassination, czyli zabójstwo postaci, czyli generalnie niesamowicie oczerniały, mordowały praktycznie naukowo autorów tego badania. Żadna z tych osób, które nagrała te filmiki, nie opublikowała żadnych przeprosin pod adresem autorów tego badania. No tak, jest to tak niesamowicie obrzydliwe zachowanie, że po prostu tfu w ryj takim osobom. Brzydzę się po prostu takimi osobami, nie tylko z punktu widzenia jakiejś obiektywności naukowej. Oczywiście nie spodziewam się jej, bo to są osoby, które są ideologicznie dosyć mocno zacietrzewione, ale zwykłej ludzkiej uczciwości. Zraniliśmy, oczerniliśmy osobę czy grupę osób bezpodstawnie tak naprawdę. Wypadałoby przeprosić. To jest takie minimum jakiejś uczciwości ludzkiej. Patrząc na zachowania takich osób, nie da się spodziewać, nie ma się co od nich spodziewać jakichś ludzkich, normalnych odruchów, ale szkoda. Szkoda, bo miło byłoby to zobaczyć. Tyle z mojej strony. Dzięki za bardzo długie towarzyszenie mi, jeśli ktoś rzeczywiście obejrzał filmik w całości. Dajcie mi znać, czy jeśli obejrzałeś filmik w całości, jestem ciekawy, czy ktoś po prostu przetrwał te wszystkie wywody, ale moim obowiązkiem było, czułem, nagrać to wszystko. Jak zawsze dajcie mi znać w komentarzach, jakie są wasze doświadczenia z tym tematem, dietami ketogenicznymi i tak dalej. Jeśli jesteś osobą, która w przeszłości brała na przykład statyny i biorąc te statyny, obniżając znacząco cholesterol, miałeś kolejny zawał, bo takich osób, które zostawiały te komentarze pod filmikami moimi dotyczącymi statyn, było naprawdę mnóstwo. Można tutaj również podzielić się w tym wątku takimi doświadczeniami, żeby zobaczyć, że to, o czym mówiłem, ta zapomniana większość, czyli osoby, które wciąż doświadczają zawałów mimo drastycznego obniżenia hipoproteiny LDL, istnieją, tak? I są wśród nas. To są nasi współrodacy. Innego rodzaju pytania, oczywiście swoje anegdoty medyczne zawsze są bardzo, bardzo mile widziane. Postaram się być jakiś czas oczywiście w sekcji komentarzy i odpowiadać na nie. Prośba, którą niesamowicie rzadko wystosowuję, ale filmiki takie to jest dziesiątki godzin, bo to jest odczytania badań, wysłuchania wszystkich filmików, godziny nagrywania samego materiału, montaż i tak dalej, dziesiątki godzin mojej pracy. Jeśli mógłbym Cię o to prosić, jeśli uważasz, że filmik był dla Ciebie w jakikolwiek sposób ciekawy, dowiedziałeś się wiele rzeczy, wyślij go znajomych, udostępnij go na jakichś grupach, puść go dalej w świat. Jak zawsze polecam swoje flagowe kursy. Po pierwsze Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak samodzielnie nauczyć się dowolnego języka z dowolnej rodziny języków. Nieważne, czy to są języki germańskie, czy to są azjatyckie, ugro-fińskie. W kursie jest przedstawiony uniwersalny system nauki języków. Można go zastosować do wielu języków jednocześnie, czy jednego konkretnego, jeszcze raz niezależnie z jakiej rodziny pochodzi.
żeby przestać non-stop wydawać pieniądze na korepetycje, szkoły językowe, podręczniki, aplikacje itd., żeby po prostu rzeczywiście wiedzieć, co robić, jeśli chcemy się samodzielnie nauczyć płynnie porozumiewać w dowolnym języku. Kurs Experts Incubator, czyli kuźnia ekspertów, gdzie z kolei pokazuje, jak samodzielnie nauczyć się dowolnej dziedziny od A do Z, jak zapamiętywać informacje, tworzyć głębokie zrozumienie materiału, wdrażać suche informacje w praktykę, idealne do uczniów, studentów, maturzystów, żeby dostawać dobre oceny, stypendia. Dla osób, które nienawidzą swojej pracy, chcą ją zmienić, ale muszą najpierw zdobyć dodatkowe kompetencje. Dla osób, które kochają swoją pracę, ale żeby dostać podwyżkę lub awans, muszą opanować jakiś nowy zestaw umiejętności albo zdać jakieś certyfikaty. Dla osób takich jak ja, czyli osób, które chcą więcej zapamiętywać z tego, co czytają i słuchają. I na koniec kurs o jeden włos za daleko, gdzie pokazuje, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe zarówno u pań, jak i u panów, jak diagnozować i tym samym eliminować telogenowe wypadanie włosów, czyli w momencie, w którym nam wypada 100-150 włosów i jeszcze więcej dziennie. I również jak walczyć z różnego rodzaju uporczywymi chorobami skóry głowy, takimi jak choćby upierdliwy łupież. 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby mieć spędzić czas również po wysłuchaniu odcinka. Pod piosenkami bonusowa ciekawostka tycząca się tematu omawianego w filmiku i dodatkowo pod ciekawostką literatura naukowa, na którą powoływałem się w tym odcinku. Z kolei w opisie znajdziesz oczywiście linki do różnego rodzaju produktów, które polecam do moich kursów, ale również jest link do mojego newslettera. Kiedy klikniesz link do newslettera, wyskakuje okienko, można wprowadzić swój adres mailowy i tam z kolei wysyłam artykuły z innych dziedzin, którymi się zajmuję, czyli m.in. właśnie nauka języków obcych, poprawa pamięci, poprawa produktywności, no i sporadycznie analiza badań naukowych. A na koniec, jeśli spodobały Ci się wszystkie informacje, albo przynajmniej duża ich część, które przekazywałem w tym filmiku, można je ściągnąć w formie łatwo dostępnych fiszek elektronicznych. Ta opcja jest dostępna dla patronów kanału. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie, można nawet na 1 miesiąc się zapisać, jeśli ktoś ma ochotę, i ściągnąć fiszki do tego odcinka i ponad 150 poprzednich odcinków, bo aż tyle tych fiszek już jest. Dodatkowo dla patronów kanału dostępne jest forum prywatne, gdzie można mi zadawać pytania na różnego rodzaju tematy. Mamy tam również fascynujące dyskusje na naprawdę całe spektrum różnego rodzaju tematów. Trzeba zobaczyć, żeby zrozumieć, o co mi chodzi. Dla patronów dostępna jest również sekcja badanie tygodnia, gdzie raz w tygodniu wrzucam właśnie jakieś najciekawsze badanie, które mnie zaciekawiło i omawiam je wraz często z odniesieniem do jeszcze kolejnych badań naukowych. Już prawie w pełni ochrypłem, tyle godzin to nagrywam, ale dzięki jeszcze raz wszystkim, którzy dotrwali do tego momentu. Kłaniam się i widzimy się w następnym filmiku.